Wrocław, miasto mostów i krasnali. W samym jego centrum, tuż obok Wyspy Słodowej, powstaje marzenie wszystkich studentów Basecamp, czyli akademik budowany przez Airbud, który łączy w sobie nowoczesność z historią miasta. A historia tego miejsca jest długa i pachnie chlebem. Część budynku została zaadoptowana po dawnej piekarni Mamut, która działała w tym miejscu jeszcze przed wojną. Czerwone cegły dawnego magazynu mąki na naszych oczach łączą się ze współczesnymi ścianami nowego skrzydła. Wrocław to trzecie pod względem liczby studentów miasto w Polsce. Basecamp będzie mógł się pochwalić podziemnym garażem oraz 775 pokojami, w których, będzie się działo. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Pamiętacie akademiki z czasów, kiedy to my studiowaliśmy? No tak, no taki obraz nędzy i rozpaczy. Dokładnie, dlatego cieszymy się, że dzisiaj możemy odwiedzić Basecamp, czyli super nowoczesny akademik w centrum Wrocławia. Chodźcie z nami! Zaczynamy, lecimy. Cześć, ze mną Paweł, kierownik robót budynku C, czyli tego, który jest nowym budynkiem. To co, wchodzimy na twój teren, że tak powiem? Chodź. Czyli to będzie ta strefa akademicka, ale nowa, tak? Tak. Ile tutaj mniej więcej pokoi w tym twoim budynku? Około 620. 620 pokoi. Ciekawe, ile chłopaki będą mieli, chociaż wiem, poza kamerą dowiedziałem się, że my będziemy mieli więcej. Zaczynamy, słuchajcie, nie będziemy tutaj chodzić sami, jest z nami Michał. Cześć, jestem Łukasz. Serdecznie mi miło, Konrad, cześć. Michał. Jakbyś powiedział widzom, czym się tutaj zajmujesz, jaki jest plan teraz na eksplorację? Na tej inwestycji jestem kierownikiem robót budowlanych, zajmuję się stricte budynkiem A i B. Także chłopaki, zapraszam, pozwiedzamy trochę. No i super, chodźmy zatem. Części jeszcze niegdysiejszej windy. W tym miejscu była winda, dawniejsza winda towarowo-osobowa, były takie 3 windy, z czego tak naprawdę tutaj tylko ta jedna nam jeszcze została do uzupełnienia, bo później podczas budowy ten szyb windowy był wykorzystywany również przez nas do transportu pionowego na tej budowie. Doszliśmy jakby do tej strefy właśnie mieszkalnej i szukamy pokoju. Słyszycie w mikrofonie, jak się zmienił dźwięk? Bo już jest wata. Pełna. Nawet. I właśnie po to są ci ludzie. Co my tu mamy? Zobaczcie. Po pierwsze, no tak powiem wam, że jak na akademik jest i zabudowany kibelek. Tu będzie prysznic. Czy to będzie walk-in? Co? Walk-in? Dobrze mówię? To się nazywa ten odpływ liniowy? Nie, to będzie brodzik. A, po prostu jest tylko... Po prostu obniżenie na brodzik. Okej. Normalny. Umywaleczka Nie. pewnie, tak? Grzejnik. Aha, Zawsze grzejnik. rureczki niebiesko-czerwony jest odgrzejnik. I umywalka. Nie. Też nie. Przepraszam, tak. Tu umywaleczka, toaletka, prysznic, A to? grzejnik. A to są, tutaj będą luksfery. Chodźcie, zobaczymy, jak będą mieli Tu studenci. będzie strefa aneksik kuchenny. A, czyli to już jest z aneksem, tak? Tu już jest aneksik kuchenny. Okej, właśnie widzę, wyciąg jest zrobiony, okej. Dobra. Tutaj pod samym oknem na tej całej szerokości będzie łoże. Okej. I jakby wyposażenie w stylu kuchni i tak dalej też wy będziecie robić wszystko? To będzie już meble to już inwestor. Budynek ten jest wielki, ale dlatego, bo były to magazyny mąki. Było tutaj parę silosów, wybudowany on został w 1914 roku, no i budowa zakończyła się w 1915. Pamiętajcie, że to jeszcze wszystko należało do terenów Niemiec, a wtedy Wrocław nie nazywał się Wrocław, a Breslau. Cała ta budowa ma kontekst połączenia nowoczesności z historią i takie elementy historii są widoczne praktycznie na każdym kroku. I tak jak w tym wypadku, ta kształtka ceramiczna jest częścią oryginalnej zabudowy, więc zależy tutaj firmie Airbud, żeby tutaj została dla tych przyszłych studentów. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, te fugi są powycinane, one będą uzupełniane. Zobaczcie, i to jest właśnie ta kształtka ceramiczna, czyli innymi słowy po prostu płytka po naszemu, zwykłemu. Jest to element przeszłości, który tutaj pozostał i pozostanie, po prostu będzie odnowiony. Zabłysnę. Wiem, co to jest. Niksokret. Brawo. Dziękuję. Ja już się pogubiłem, dobrze, że jesteś ze mną. Tu mamy tą część łączącą ze starym obiektem. A, czy tam są chłopaki? Czyli tam są chłopaki. I jak ta lampa, to już jest ten... Tak, to jest ten historyczny. to jest ta część historyczna. Okej, dobra. Gdzie teraz? No idziemy wyżej. No to idziemy. To jest mój tak zwany ogród zimowy. To zwykły korytarz, ale z ładnym widokiem.
To prawda. Tutaj te pakiety szybowe od 200 do 300. No. Jedno. Człowiek sobie nie zdaje sprawy. No i właśnie zobaczyliście sufit starego magazynu, ale no nie dajcie się zwieść, nie znajdujemy się w starym magazynie teraz, a w mega nowoczesnym budynku, połączenie z przeszłości z przyszłością. Dzięki specjalistom od renowacji, no możemy zobaczyć za chwilę pokój, który zobaczycie. A zobaczcie, jesteśmy teraz na placu budowy. Kilka ciekawostek. Takich pokojów będzie 770. Będą one kosztować około 1250 zł do 1350 zł, więc niedrogo. Jak widzicie, standardy są dosyć dobre. Jak na jednego studenta to jest naprawdę fajnie to wygląda. No ja pamiętam swoje akademiki ze swoich studiów. No i przede wszystkim możecie teraz zaobserwować coś, co powstanie w 2022 roku. Ale to jest przyszłość, Teraz a my przejdźmy do historii. proszę, jak ładnie przeszedł. Chodźmy. Znajdujemy się w głośniku między dwoma budynkami, to jest połączenie takie metaforyczne, przeszłość, przyszłość, ale słuchajcie, trochę suchych faktów i historii. Cała ta rewitalizacja, ta praktycznie budowa kosztuje około 167 milionów złotych, ale wróćmy do tej piekarni Mamut, słuchajcie. Przed wojną Wrocław był niemiecki, po wojnie to zostało przejęte przez spółdzielnię z Połem i teraz suche liczby. Wyobraźcie sobie, że w 1945 ta piekarnia produkowała 8 ton chleba, a w szczytowym momencie nawet 150 ton pieczywa. Robi to naprawdę wrażenie, a z takich suchych liczb, jeśli chcecie wiedzieć, to do użytku tego teraz do wybudowania zużyto 1780 ton stali I 19 300 m3 betonu, ale znowu szukamy historii, idziemy do silosów. Obecnie znajdujemy się na budynku A, który jak już wcześniej wspominaliśmy, był dawnym magazynem mąki. I co ciekawe, możemy tutaj zauważyć pozostałości po 6 silosach, które tutaj były i jeden, który został, będzie tutaj jako świadek historii i tutaj jest jego syp, akurat możemy sobie zobaczyć. Czyli ta podpórka to był stary syp, tak? Tutaj jest po prostu otwór, bo tu jest stary syp na mąkę, tak? Obecnie jest tutaj podłożone to, żeby tam po prostu nie leciał żaden gruz, jest to zabezpieczone. Ale obok możemy zobaczyć pozostałości po pozostałych 5 silosach, które zostały wyburzone. Ale mamy teraz okazję zobaczyć ten, który zostanie zachowany, ale trochę to przyspieszymy, więc chodźmy. Macie teraz okazję zobaczyć ten obiecany silos, ale zobaczcie jak to wygląda w środku. A jeżeli kiedyś to odwiedzicie, też będziecie mieć okazję to zobaczyć, pozostanie to zachowane praktycznie w oryginale. Ja bym miał osobiście wybierać, to bym na pewno sobie wybrał te pokoje, bo są 2 pokoje na jednym piętrze. Tu będzie strefa wejściowa, ładnie przeszklona z widokiem. Jeden pokój i drugi pokój. Ej, fajnie. To będzie kominek? Nie, szach instalacyjny. Zabudowany będzie, zasłonięty płytami Jasne. z drugiej strony. Ale Jeżeli prawda, że są fajne? Najfajniejsze. Prawda, tak. I co jest fajne, że masz z dwóch stron Tak. okna i tutaj... Natomiast tu jeszcze powstanie budynek, więc troszkę nam przysłoni widok. No ale mimo wszystko. Ale mimo wszystko moim zdaniem Tam są chłopaki, to jest ta stara te część. 2 są najfajniejsze. Super, super. Naprawdę, jeżeli ja bym miał do wyboru, też bym wybrał to miejsce. A wy piszcie, czy takie u samej góry, czy może gdzieś niżej z całą resztą? Dajcie znać w komentarzu. Teraz się trzeba troszkę nagimnastykować. Sky is the limit, jak wiecie, walczę ze swoim lękiem wysokości. Na pewno teraz interesują, jak już jesteśmy u góry, was pieniądze, bo to jest zawsze najciekawsze. Cała ta inwestycja, czyli akademik plus budynek, który jest jeszcze budowany dodatkowo, mniej więcej 200 milionów. A tam jest stary komin. Ten komin, co ciekawe, to za co o nim powiem, kiedyś nie wyglądał tak, tylko tak. I mniej więcej w połowie został taki przekrzywiony po wojnie. I specjaliści właśnie z Erbu to budowali go dookoła szalunkiem, mogę to nazwać? Nie, rozebraliśmy Rozebraliście go i wymurowaliśmy na nowo. wymurowali na nowo. Dlatego teraz jest taki piękny. Tam jest Kredka i ołówek. A no tak, rzeczywiście, no. Tak. No. A tamto? Notre Dame? Tak. No i dobrze, kochani. Schodzimy na dół. Idziemy do garażu. Już tym razem na pewno, bo już się nie dam. Już dalej, już wyżej nie można. Jakby wybór tego miejsca przez inwestora nie jest przypadkowy, ponieważ dookoła mamy bardzo dużo różnych uczelni. Na pewno interesują was ceny. Jeżeli chodzi o ceny, to właśnie tutaj w Basecampie zaczynają się one mniej więcej od 1200 zł. Ale teraz chodźcie na dół do garażu. Bo kto ma w akademiku garaż? Tutaj jest. Dla porównania z tym, co było wcześniej, jak widzieliście, jest takie pomieszczenie, z tym, że jeszcze nie do końca wykończone. A tutaj Łukasz do kibelka się wbił. Nie, się
Ciepła woda, zimna woda. Po angielsku, tak rozłączę. Zaraz pokażę wam coś, co ma naprawdę fajnie wygląda. Mianowicie wchodzimy sobie do góry klatką schodową. No i w sumie ta klatka schodowa jest, można powiedzieć, teraz głównym bohaterem, bo jak odwrócę kamerę, to zobaczycie coś naprawdę, naprawdę pięknego. Słuchajcie, te dachówki planowano zrobić czerwone, ale ktoś się dokopał do materiałów archiwalnych, że pierwotnie one były koloru antracydowego. A jaki to jest kolor? Spójrzcie na nie z bliska, bo sam nie wiedziałem, nie wiem jak to opisać. Szatnia męska, a tam Łukasz stoi przy damskiej. Ciekawe czemu? Tego nie wiem. Czemu stoisz przy damskiej? Ty byłeś przy damskiej, to jest męsko. Ty, to się pomyliłem trochę. Życie! No tak, tam jest damska. No trudno. Chciałem być cwany i wyszło jak zawsze. Skąd się właściwie wzięła nazwa tej piekarni, czyli Mamut? Można się domyśleć, że chodziło o te ogromne ilości pieczywa, jakie tutaj były produkowane, ale nie tym razem. Mamut to była firma produkująca piece, które się tutaj znajdowały. Od tego poziomu to poziom 0, w górę 26 metrów, tam co byliśmy na dachu, w dół 7 metrów, idziemy do garażu. Tu też jest kolejny mock-up przygotowany wcześniej To? był. Jak będzie garaż docelowo wyglądał? Jasne. Czyli co, mamy tak, pomarańczowo, wiadomo, bo rzuca się w oczy. Te czarne płyty, to znaczy płyty. Czarne to są tak zwane odbojniki. Jest kilka opcji zamontowanych. Są nawiercane, plastikowe, gumowe, klejone. Aha. Także jest tak zwany też mock-up do wyboru. Troszkę jest przykurzony i to jest żywica. Cały garaż będzie tak wyglądał. Tu mamy miejsca parkingowe. No jest tego trochę miejsca, powiem ci. I to jeszcze jest spoko, że z tyłu dalej masz miejsce. Czyli jeżeli ktoś ma, załóżmy, tą strefę, to co, z tyłu jeszcze może motor motowe. Tak. Dobra, co nam zostało? Spotkać się z chłopakami na łączniku. Zwiedziliśmy nową strefę, oni tą historyczną, chociaż ta też już swoją historię jakąś ma. Widzimy się na łączniku, zbijemy pionę, zobaczymy, kto widział lepsze rzeczy. Podczas budowy odnaleziono starą dziurę. Okazało się, że to jest szyb windy. I jeszcze lepsze w związku z tym, że to było zamurowane, znaleźli też fragmenty tej windy, które zaraz zobaczycie, więc chodźcie za mną. Ale zobaczcie jeszcze najpierw, jakie to jest ogromne. Chodźcie za mną. I właśnie tak wyglądają elementy windy. Tutaj można powiedzieć, że na tym najprawdopodobniej ta winda jeździła w górę i w dół. Niestety nie wiem, do czego to wszystko służyło, no ale ma to swoją niepowtarzalną historię i niepowtarzalny klimat. Tutaj jak widać wzmocnienie stropu, żeby wszystko było dobrze zrobione. Tutaj coś na zasadzie takiej trybuny. No i właśnie to będzie miejsce na dole, gdzie wszyscy będą się mogli spotkać, posiedzieć, obejrzeć coś, napić się kawki i tak dalej, i tak dalej. No i przed chwilą wam pokazywaliśmy od góry, jak wygląda ten strop. No to oczywiście jeszcze będzie zmieniane tak, żeby kolorystyka grała i żeby wszystko idealnie się wkomponowało, ale możecie zobaczyć połączenie starego z nowym. I musimy znaleźć chłopaków, bo gdzieś mi się zgubili. I tutaj kończy się nasz kolejny odcinek z Erbudem. Dziękujemy przede wszystkim naszym ekspertom. Dziękujemy bardzo, a wy pamiętajcie o tym, że tam macie nasze poprzednie odcinki. Dziękujemy panowie, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Jak wyszło? Idealnie! Cześć! Firma Erbud na co dzień tworzy zaskakujące i wymagające konstrukcje. Tym razem przygotowała specjalne wyzwanie, a raczej konkurs dla Was. Teraz Ty masz szansę stworzyć sobie świetną przestrzeń do swojego rozwoju, wygrać staż w jednej z czołowych grup budowlanych w Polsce i dołączyć do tego zespołu. Szukamy studentów 2., 3. i 4. roku budownictwa, architektury lub jakichkolwiek kierunków pokrewnych. Zadanie jest jedno. Wyobraź sobie, jaki obiekt chciałbyś zbudować w swojej okolicy i pokaż nam swoją wizję. Im większą inwencją lub umiejętnościami się wykażesz, tym lepiej. Szczególną uwagę będziemy zwracali na kreatywność, ale też użyteczność budynku, który chcielibyście postawić w swoim mieście lub dzielnicy. Forma przesłania pracy jest dowolna. Może to być filmik z uzasadnieniem, wizualizacja, rysunek, nawet plakat. Oprócz głównej wygranej, czyli stażu w Erbud, w konkursie można zgarnąć jeszcze kasę w wysokości 1000 zł oraz smartwatcha. Wszystkie szczegóły oraz regulamin znajdziecie w linku pod tym filmem. Mi pozostaje trzymać za Was kciuki i do zobaczenia.